Witajcie kochani w najnowszym filmie na moim kanale. Dziś, tak jak już Wam wcześniej wielokrotnie obiecywałam, zrobimy sobie pakowanie lali na ferie w Alpach. Niedawno wrzuciłam Wam taką ankietę w kategorii społeczność, którą lalę chcielibyście spakować na takie ferie, którą lalę mam ze sobą zabrać, i 60% z Was wybrało Olę, 40% wybrało Marysię. Także zasugeruję się tutaj Waszymi głosami i spakujemy sobie Oleńkę. Marysię pakowaliśmy w poprzednim filmie na wyjazd taki wiosenny, więc tak jak chcecie, zapakujemy sobie teraz Oleńkę. A teraz widzicie Marysię z kolei. Marysia ma tutaj, poczyniłam niewielkie zmiany w jej łóżeczku. Kupiłam jej tutaj taką nową pościel w gąski. Po prostu coś cudownego. Ja uwielbiam taki motyw z gąskami. Moja mama, jak ja byłam małą dziewczynką, zbierała takie elementy kuchenne, wystroju kuchennego właśnie z gąskami, z kaczuszkami, i tak mi się to skojarzyło z moim dzieciństwem, więc jak zobaczyłam tą pościel, to po prostu musiałam ją kupić. No nie było w ogóle innej opcji i to jest dla mnie taki naprawdę sentyment i wspomnienie z dzieciństwa, właśnie takie gąski. A wtedy wiecie, jak było wiecie albo i nie wiecie, w tamtych czasach no ciężko było cokolwiek w Polsce kupić i takie rzeczy przywoziło się zazwyczaj z zagranicy i było u nas właśnie pamiętam, z kuchni te gąseczki. Dobra, ale już wracając do filmu, tak, tutaj w kołysce, nie wiem jak tu z ostrością, tutaj zostawiałam tylko 3 takie misie, wyciągnęłam kokon. Marysia sobie śpi teraz w kokonie, ma na sobie piżamkę, pajacyk Oleńki, dużo za mały, ale tak mi tutaj pasował do tego wystroju, że ją w niego jakoś wepchnęłam. Przebierzemy ją sobie potem, po tym jak spakujemy już Oleńkę. I tutaj mamy Olusię, gwiazdę dzisiejszego odcinka, którą zaraz spakujemy na ferie. Jest w piżamce. I co? Zapakujemy ją do fotelika, spakujemy jej rzeczy i będzie już gotowa do podróży. Dzisiaj pewnie nie uda mi się tego filmu nagrać w całości, ale Wam to nie przeszkadza, ponieważ za chwilkę dla Was to będzie raptem sekunda. No, miałam dzisiaj naprawdę szalony dzień z sesji z ambasadorami, o której zapomniałam. Byłam na spotkaniu z moimi znajomymi, z którymi akurat planowaliśmy wyjazd na zjazd fanów heavy metalu. No i zadzwonił mi telefon. No i okazało się, że przed studiem czekają na mnie ambasadorowie, o których kompletnie zapomniałam. Mój kolega był niedaleko, chciałam do niego zadzwonić, żeby podskoczył zrobić te zdjęcia, ale okazało się, że ambasadorowie zgodzili się na zdjęcia pod warunkiem, że ja je zrobię, więc tak połechtali moje ego, że musiałam pojechać. Ale udało się, wszystko jest ok. I zdjęcia są, no moim zdaniem, nieskromnie mówiąc, naprawdę fajne. Ale dosyć już o tym. Przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Ten film miał powstać już tydzień temu. Niestety dopadła nas epidemia rotawirusa. Wszyscy wiemy, jak to niestety wygląda. Nie było łatwo, nie było lekko. Na szczęście było krótko i po 3 dniach wszyscy zmartwychwstaliśmy, więc no, jest już dobrze i mogę wrócić do Was z filmem, który Wam już chwilę temu obiecałam. Mam nadzieję, że uda mi się go opublikować w sobotę koło południa, może przed południem, może po południu. Mam nadzieję, że uda mi się go zmontować do tego czasu, o ile coś mi nie wypadnie. A z tym, to sami wiecie, bywa różnie. Ale mam nadzieję, że ten filmik pojawi się w sobotę. I tak, pierwszą rzeczą, którą ze sobą zabierzemy, będzie taki komplet do spania, żeby gdzieś tą lalę położyć, zrobić jej taką symulację, powiedzmy, łóżeczka w hotelu. Więc zabierzemy ze sobą taką podusię, która zajmuje bardzo mało miejsca. Zresztą już Wam ją pokazywałam. To jest podusia z Pepco w takie zwierzątka, i do tego udało mi się dokupić niedawno kocyk. Kupiłam tą podusię już jakiś czas temu, ale nie wiem, w poniedziałek udało mi się dokupić do niej kocyk. Właśnie też Pepco, chyba 25 zł kosztował. Co prawda jest tak postrzywany, że wygląda, jakby ten kocyk szyły
praktykantki, nie obrażając oczywiście nikogo, bo jest po prostu poszywany tragicznie. Ten materiał faluje się po prostu w każdym możliwym miejscu, tak jakby ta jedna szara strona była mniejsza od tej ze wzorkiem. No generalnie jest to zszyte po prostu źle, ale kocyk jest bardzo ładny i zajmuje mało miejsca, więc myślę, że tutaj możemy go spokojnie ze sobą zabrać. I tak, następnie weźmiemy sobie małą buteleczkę i mleczko. Nie bierzemy mleka w proszku, weźmiemy sobie takie małe mleczko z Babylonu. No chyba już jest przeterminowane, więc nadaje się jedynie dla lalki. W ostatnim filmie też właśnie go użyłam do wieczornej rutyny, tylko nie wiem, jak ja to zrobiłam, nie wcisnęłam chyba przycisku nagrywania, chyba najgłupszy błąd. I moment, w którym nalewałam to mleczko do butelek, się nie nagrał. Potem jak już przy montażu to zauważyłam, nie chciało mi się tego powtarzać, więc macie tylko nagrany moment, jak ja to mleko mieszam w butelce, jak bawię się w shaker. No to tyle, więc zabieramy tak buteleczkę. I tak, zabierzemy jeszcze pieluszki, ale nie będziemy brać całego opakowania. Weźmiemy sobie parę pieluszek. Tutaj mam akurat taki zestaw 2 pampersów, to jest jakaś próbka, więc akurat się świetnie nadadzą na taki wyjazd. Do tego sobie zabierzemy taki jeden w kwiatuszki ze wzorkami, jakiegoś jednego pampersa i myślę, że tyle nam wystarczy. Ewentualnie tutaj jeszcze jedną taką pieluszkę, weźmiemy, przebierzemy laleczce na drogę i myślę, że to nam spokojnie wystarczy na taką podróż. Tym bardziej, że ja lalę przewijam naprawdę bardzo rzadko im te pieluchy zmieniam, więc nawet spokojnie można by było w ogóle tych pampersów nie zabierać. Jeden, który miałaby lalunia akurat na sobie. I tutaj również przygotowałam smoczki magnetyczne, smoczki z końcówkami, jedną taką łapkę silikonową do gryzienia, którą gdzieś tam można położyć obok lali i płytę brzuszną. Nie wiem, czy ona się przyda, bo używam jej praktycznie tylko do zdjęć i to naprawdę rzadziej niż raz w roku. No ale jest płaska, zajmuje mało miejsca, oczywiście można ją ze sobą zabrać. Tutaj w tym pudełeczku mamy praktycznie same smoczki z magnesem, tutaj mamy smoczek jeden z zawieszką, tutaj 2 smoczki z końcówkami, tutaj smoczek też z końcówką, tutaj mamy pomieszane, tu na magnes. Weźmiemy sobie też misia ze smoczkiem, też się może przydać i ten jeden smoczek, który jest tu luzem, posłuży nam tutaj do ubrania outfitu, w który zaraz ubierzemy Oleńkę. I tak, zabierzemy ze sobą jeszcze taką szeleszczącą książeczkę z kotką Marii i do tego grzechotkę. Taką grzechotkę. Tu mamy szeleszczącą książeczkę, też może się przydać. I jako, że jest zima, jedziemy na ferie, więc zabierzemy ze sobą jeszcze na zmianę czapeczki, 2 czapeczki, 2 takie apaszki pod szyję i komplecik. Czapeczka taka gruba na podszewce i do tego jest taka większa, szeroka apaszka, taki szaliczek pod szyjkę. Bierzemy też kombinezon, taki cieniutki kombinezon, on chyba był z Pepco, ile się nie mylę, tak, z Pepco, taki z futerkiem, jest cieniutki, więc też może się przydać po hotelu na przykład, jeżeli by nie było tam zbyt ciepło. I tutaj też przygotowałam taki kombinezon z Newbie do fotelika. Laleczkę ubierzemy w coś innego, ponieważ ten kombinezonik jest dość gruby, krępuje ruchy. Tutaj jeżeli chodzi o rączki, więc laleczkę ubierzemy, krępuje ruchy, lalce krępuje ruchy, też to wiem, dziwnie brzmi. No ale załóżmy, że bawimy się właśnie w taką rodzinkę, powiedzmy, i zabieramy sobie tą lalę tak, żeby jej było jak najwygodniej, tak jak prawdziwemu dzidziusiowi. Jest to oczywiście inscenizacja, nie oszukujmy się, bo lalki na ferie ze sobą zabierać nie będziemy, ale pokazuję Wam po prostu, jak można taką lalę ze sobą spakować, żeby tak czuć się jak najrealniej. I tak, taki kombinezonik jest fajny, można go ze sobą zabrać.
Tylko tutaj do samochodu, tak jak już mówiłam, będzie zbyt krępujący ruchy, tą lalę ubierzemy sobie inaczej, tym bardziej, że w aucie jest zawsze ciepło. Droga do Austrii jest dość daleka, więc tutaj nie ma sensu tego dzidziusia, tej lali tak mocno ubierać. Ubierzemy coś lżejszego, weźmiemy na to grubszy kocyk, który zawsze można odwinąć i jest bezpiecznie, tym bardziej, że jeżeli chodzi o foteliki samochodowe, to bezpieczniejsze są zdecydowanie otulacze do takich fotelików niż zimowe kombinezony. Tutaj ten ma duży plus taki, że jest tutaj właśnie dziurka na pasy, więc dzieciątko nam się z niego tak nie wyśliźnie, jak mogłoby się wyśliznąć z pasów, z kombinezonu podczas wypadku samochodowego. A tutaj taki otulacz jest zdecydowanie bezpieczniejszy, więc sobie tak laleczkę przygotujemy, żeby wyglądała i była jak najbardziej bezpieczna w takim foteliku. I tak, tutaj zabieramy też pieluchę tetrową i szczoteczkę do włosów. Też oczywiście to może się zawsze przydać. I tak, tutaj zaplanowałam też do zabrania kilka komplecików. Komplety zawsze są fajne, bo nie trzeba kombinować z dobieraniem do siebie odpowiednich ciuchów, żeby do siebie kolorystycznie pasowały, ale też takie rzeczy ze sobą zabierzemy oczywiście, ale tutaj, tak jak mówię, przygotowałam takie najfajniejsze zestawy. Też tego nie trzeba zabierać ze sobą zbyt dużo, bo wiadomo, pewnie się tego i tak nie użyje. No ale tutaj tak, przygotowałam taki zestaw z króliczkiem, cieniutki tutaj dresik z firmy Nutmeg, tutaj taki dresik wełniany, cieplejszy z owieczką, tutaj też taki dresik również z owieczką, tutaj mamy dresik z myszką Miki, tutaj też cienki dresik, taki zestaw, komplecik z laleczką, coś takiego, do tego też mamy apaszkę, no i tutaj z H&M komplecik z króliczkiem Miffy. Zastanawiam się, czy mi się to wszystko zmieści do tej torby, którą przygotowałam. Możliwe, że po prostu kombinezon trzeba będzie zapakować oddzielnie, bo on tutaj najwięcej miejsca pewnie będzie zajmował. I tak, tutaj mamy 4 pary bodziaków z długim rękawem, jeden z krótkim jako podkoszulek i jeden sweterek. Te bodziaczki są bardzo fajne, te skartersy takie uniwersalne, one są przyległe bardzo, super na Marysieńce, na Olusi wyglądają, na takiej małej lali. Tutaj mamy z Pepco, to też jest z Pepco 2 takie bodziaki na rozmiar 56. Tutaj właśnie, tak jak już mówiłam, taki podkoszulkowy bodziak pod śpioszki. Myślę, że więcej tych bodziaków podkoszulkowych nie potrzeba. Jeden będzie miała jeszcze lala na sobie, więc już w zupełności wystarczy. No i tutaj jeszcze taki sweterek zimowy, bardzo, bardzo fajny, może też się przydać. I tutaj mamy jeszcze 4 pary spodenek, które będą nam tutaj pasować do tych bodziaków, które wybrałam, do tego sweterka. Jak najbardziej uniwersalne. Tutaj te jedne są w kropeczki z kotkiem Marie i myślę, że to w zupełności wystarczy. I tutaj przygotowałam też 6 takich pajacyków do spania, właściwie 5 pajacyków. Nusia poluje na Lucyfera. 5 pajacyków, jeden taki bardziej otulacz, taki kokonik. Tutaj możecie sobie go zobaczyć. To jest coś takiego. Bardzo go lubię z Cartersa. Zaraz go złożymy porządnie. Tak, tutaj mamy otulaczyk i takie zwykłe, standardowe pajacyki na noc. Więc myślę, że jak najbardziej, nawet chyba nie wiem, czy za dużo ich tutaj nie nabrałam, bo pewnie i tak by się nie przydały, ale są fajne, więc myślę, że spokojnie można coś takiego ze sobą zapakować. I tutaj przygotowałam też taką bluzę z H&M-u z wzorkami. Ona jest taka właściwie różowo-bordowa, coś takiego. Malutka, fajna na Oleńkę, na Arię w rozmiarze 50. Polarkowa, cieplutka, więc na wyjazd na narty myślę, że jest odpowiednia. Też mamy 4 czapeczki, 2 w podobnym odcieniu różu, jedną szarą w paseczki, jedną ciemnoróżową i do tego jeszcze 2 opaski takie dla
ozdoby. Ja w ogóle rzadko używam czapeczek, ale myślę, że można je ze sobą zabrać. Też nie zajmują wiele miejsca, więc też są fajną opcją. Co mi tutaj, Lucyferku, miałczysz? Co? Co się dzieje? Co, Lucuś, co? I tutaj mamy też 3 czapeczki, które dodatkowo teraz wygrzebałam. Myślę, że też mogą być fajną opcją do zabrania. No i oczywiście skarpetki pasujące kolorami do rzeczy przygotowanych do zabrania. Jedna para jest taka troszkę grubsza, a reszta jest normalnymi, standardowymi skarpeciochami. Teraz spróbujemy to wszystko zapakować do torby od starego wózka. Ona jest naprawdę obszerna i myślę, że może się to wszystko zmieścić. No to co? Próbujemy. Jak sami widzieliście, ledwo udało mi się tą torbę dopiąć, jest wypchana na maksa. Tutaj ten kombinezonik, o którym Wam mówiłam, weźmiemy go sobie oddzielnie, razem z tym komplecikiem, który nam się tutaj nie zmieścił do walizki. Wsadzimy sobie tutaj to do środka, do kombinezoniku i można tak włożyć przygotowany kombinezonik luzem do samochodu. O. I myślę, że jest ok. I teraz co? Teraz zabieramy się za ubranie małej na wyjazd. Zapakujemy ją do fotelika. Pokażę Wam, jak to zrobić tak, żeby wszystko wyglądało i było jak najbardziej bezpieczne. I tak, Lala jest już gotowa do przebieranek. Zaraz ją sobie tutaj ubierzemy. Niestety musiałam przerwać na chwilę i widzicie mnie już drugi dzień, dlatego troszkę się tu pewnie pozmieniało, chociaż starałam się Lalę ułożyć tak samo. Zadzwonił telefon i niestety musiałam wyjść pilnie z domu, ponieważ w moim najbliższym otoczeniu zdarzył się dość poważny wypadek samochodowy. Na szczęście, pomimo tego, jak ten wypadek był poważny, nikomu nic się
nie stało, nikomu z moich bliskich nic się nie stało, więc mogę odetchnąć z ulgą. Malutka jest już ubrana, już przyniosę fotelik i w tym foteliku będziemy ją układać. Chciałabym jeszcze do tego fotelika włożyć taki ciepły otulacz, ciepły kocyk, jednak on ma tylko dziurki na pasy 3-punktowe, my w foteliku mamy pasy 5-punktowe, na szczęście ma takie miejsce przyszyte, w którym można sobie samodzielnie ten materiał rozciąć, co też uczynimy. Mam nadzieję, że go nie uszkodzę i cała operacja pójdzie dość sprawnie. I tak, tutaj mamy już fotelik z otulaczykiem przygotowany do drogi, do jazdy, ale tutaj chciałabym jeszcze włożyć do niego ten kokonik, o którym Wam mówiłam, ponieważ Lala jest cienko ubrana jak na warunki zimowe. Natomiast, tak jak mówiłam, w samochodzie jest ciepło, więc tutaj wszystko można jej oczywiście porozpinać, ale żeby tutaj było jeszcze przez ten czas pakowania, niesienia fotelika do samochodu było cieplutko i wygodnie, więc sobie tutaj ten fotelik troszeczkę doposażymy tym ciepełkiem, więc włożymy tutaj, gdzie da ten kocyk, o, właśnie włożymy tutaj ten kocyk, który już Wam kiedyś pokazywałam, misiowy, tylko tak jak już mówiłam, on tutaj ma nierozcięte te miejsce na pasy, więc zaraz to sobie zrobimy. Chociaż ten otulaczek, jak widzicie, on jest bardzo, bardzo, bardzo gruby. Ta wkładka do fotelika jest naprawdę bardzo ciepła, ale tutaj oczywiście, o, tutaj ten dół też jest bardzo ciepły, więc tutaj od spodu też jest cieplutko, no ale możemy tutaj jeszcze docieplić i tak będzie oczywiście wygodnie. W samochodzie oczywiście można sobie to w całości odpiąć, tą górę, o, i otworzyć też ten kocyk, żeby było przyjemniej. A na wyjście z samochodu do hotelu, czy do sklepu, czy na stację benzynową na sikanie można oczywiście dzidziusia tutaj elegancko pozapinać. No to co, pakujemy, przecinamy, spróbujemy sobie wspólnie przeciąć ten otulaczyk, żeby można było go tutaj dostosować do tego fotelika. Powiem Wam, że ciężkie wyzwanie przede mną, ponieważ ja z moimi trzęsącymi się rękoma nie mam tej chirurgicznej precyzji, żeby robić tak delikatne rzeczy, chociaż często to, jak sami wiecie, ćwiczyłam, teraz już nie ćwiczę, bo nie mam na to czasu, szydełkując. Takie precyzyjne rzeczy właśnie przy szydełkowaniu fajnie sobie właśnie ćwiczyć, mając tak drżące ręce jak ja. Niestety to jest choroba, ale wszystko bierze się z mojej choroby, ale tak jak mówię, no niestety bardzo mi życie utrudnia i przy niektórych rzeczach naprawdę bardzo muszę się skupić, żeby to mi wszystko wyszło. W ogóle swoją drogą fajnie jest ten kocyk zrobiony, ten otulacz, że ma dziurki tylko na te 5 pasów. 5 dziurek, bo tutaj pewnie nie widzicie jeszcze, o, są u góry, bo jeżeli chodzi właśnie o regulowanie, i te dwie zostały przygotowane, ale zaszyte. Jeżeli ktoś ma właśnie pasy 3-punktowe i jest to, te dziurki byłyby wtedy niepotrzebne, a dla kogoś, kto potrzebuje tych dziurek, może je sobie samodzielnie otworzyć. No to co? Próbujemy, moi kochani. Eureka, kochani, udało mi się to zrobić tylko za pomocą skalpera, nawet dość szybko, bezpiecznie, nic nie przecięłam szycia, nic nie uszkodziłam, chyba, mam nadzieję, że wszystko jest ok. Już sobie odwrócimy go na drugą stronę, tak elegancko udało się to przeciąć, nie przecięłam tych szwów, chociaż tutaj było naprawdę blisko, ale udało się to zrobić w miarę precyzyjnie, szybko i bezpiecznie. Dzieciaki oczywiście, jeżeli macie takie kocyki, które trzeba samemu naciąć, nie róbcie tego same, poproście o pomoc rodziców. No a jeżeli chodzi o starszych, jak widzicie, nawet z moimi drżącymi rękoma udało się to zrobić w miarę szybko i
myślę, że dokładnie. Dobra, no to co? Układamy kocyk w foteliku. I tak, zabieram się za włożenie... Nuśka się włożyła do fotelika. Za włożenie pasów kocyka do fotelika. Tutaj pasy muszę całkiem wyjąć, zdemontować, żeby je tutaj ładnie dostosować. I Lucek miauczy, żeby je tutaj ładnie dostosować. Więc zrobię to poza kamerą, żeby to nie trwało zbyt długo. Tylko najpierw muszę stąd Nusię przestawić. Nusia, ty rozbójniku, nie drap. Ej, ona głucha, to nie słyszy, co ja do niej mówię. Ona się tu będzie mościć teraz. Ej, Nusia. Dobra, chwilkę to trwało, ale udało mi się elegancko ten otulaczek tutaj w foteliku ułożyć. No i teraz ułożymy sobie Oleńkę. I gotowe. Jak widzicie, Olusia jest bezpiecznie otulona, ma tam naprawdę mega ciepło. W samochodzie oczywiście można ją z tych betów porozwijać, można ją tam odwinąć z tych kokonów, kapturów. Ale na drogę, na wyjście, na przejście ma oczywiście cieplutko, naprawdę bardzo cieplutko, przytulnie i myślę, że wygodnie. Tutaj oczywiście można i tu też coś pod szyję zrobić na wyjście, jakiś taki mały tobołek z szaliczka, z apaszki, no ale myślę, że tutaj nie jest to potrzebne, bo oczywiście jest to tylko lalka i jej nie widać tak dobrze, żeby było widać, że coś tam ma pod tą szyją. Zresztą tutaj jest tak zabezpieczona tymi kokonami, że praktycznie jej w ogóle nie widać. I jak widzicie, moi kochani, Lala jest już spakowana, gotowa do drogi, opatulona i bezpieczna. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że będziecie mogli się czymś z tego filmu zainspirować w swoich zabawach, w swoim codziennym życiu z lalami Reborn. Na dziś to już koniec. Tutaj na zakończenie wrzucę Wam jeszcze przebieranie Marysi, żebyśmy jej nie zostawili na parę dni, wyjeżdżając na ferie w takim za małym pajacyku. Tutaj na koniec dla chętnych takie przebieranki wrzucam. A na dziś to już koniec. Tak jak już mówiłam, mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że będziecie mogli czerpać z niego jakieś inspiracje dla swoich działań z lalami. Niestety wrzucam go z tygodniowym opóźnieniem, bo tak jak już wcześniej mówiłam, dopadła nas epidemia rotawirusa i niestety wcześniej nie mogłam tego filmu zrealizować. No to co? Trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!